O Jezu. Jakaś cholera mnie wzięła. O matku. Dzięki Niemcy, że zgodziłeś się mnie podwieźć do domu. Bo nie wiem, jakbym potem... wracał. A co? Przepraszam. Po pierwsze, na zdrowie. Po drugie, lepiej wyrzucaj swoje zarazki w jedną stronę. Najlepiej nie na mnie. A po trzecie, nie pierwszy i nie ostatni raz ciebie wiozę. Zatwardniałym problemie. Ale o co ci chodzi teraz, co? Co ja ci z tego złego zrobiłem? Nie mi, ale nam. Po jakiego grzyba siedziałeś w tym kiblu ponad godzinę? Czekamy jak głupi, żeby szybciej omówić konferencję. UE pyta, gdzie ty jesteś? A my skąd mieliśmy to wiedzieć, co? Wiesz, że nawet ochrona ciebie szukała? Poważka? Nie zauważyłem. To oni byli na tyle głupi, żeby nie sprawdzić ciebie w kiblu. Przez to wszystko ruszyła niekontrolowana machina. Przybyłeś grubo spóźniony. Szef stwierdził, że lepiej jak omówimy jedną część teraz, a drugą w papierach mamy sobie zabrać do siebie na kolejną konferencję. No ale po co te nerwy? Zresztą teraz jest weekend. Do poniedziałku to daleko. Zapomniałeś o sobocie, kretynie. Mamy już na jutro te wszystkie nasze papiery zorganizować. A propos, jakie papiery dostałeś do nadrobienia? Bo nie widziałem, żebyś tutaj coś pakował. No jak nie dostałem? Jak dostałem? O proszę. Serio? Benedykcie XVI? To pomóż mi w tej chwili. No co? Przecież tylko to dostałem. Nic dodać, nic ująć. Taki jesteś cwany? To żebyś się nie nudził, weźmiesz połowę moich papierów. No co ty? Będę miał o jeden papier więcej od ciebie, skoro chcesz mi dać swoją połowę. Nie będzie porówno. Dobrze wiesz, że jesteś w Unii Europejskiej nie dla przyjemności. Przede wszystkim masz obowiązki, które musisz przyjąć na klatę, a swój nadmiar przekazujesz dla równowagi sił. Śmierdzi mi tutaj komunizmem, nieprawdaż? W każdym razie, pamiętasz jak to było? Musisz spełnić warunki, żeby zostać członkiem UE, po czym decydujesz się na zmianę waluty na euro. Pamiętasz Grecję i jego długi? Cóż, co prawda miał spore problemy na początku, ale po kilku latach, no już nie ma. A ja? A ty? Non-stop jestem dla ciebie swoistym EBC. Czas spłacić dług, mój drogi kolego. I mówisz to podczas tylko mojej podwózki? Nie tylko. Zauważ, że ja też jeżdżę jako kierowca. Ty jesteś tylko pasażerem. Ale wydaje mi się, że masz kawałek dalej ode mnie. Wobec tego nie mów mi, że mam ci znowu coś płacić. Dajesz na miejscu 50 euro w gotówce. Inaczej ciebie wysadzę na ulicy. No dobra, dobra. Daj mi tylko znaleźć portfel. O, mam! Raz, dwa, 4, 6, 16. Nie na tą monetę patrzyłem. Jeszcze raz. 20, 30, 50. O! Mam! A nie. Tylko centy liczyłem. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 5, 7, 12, 22. No na oko będzie tak z 50 euro. A na moje oko to ci pierdolę z całej pety, jak będziesz takim debilizmem tutaj fundował. Czekaj. Stanę gdzieś na poboczu, to ci zaraz pokażę sztuczkę. No dobra. Słuchaj mnie uważnie, bo nie będę 2 razy tego powtarzał. Jakiś czas temu Japonia wczepiła mi do mózgu bardzo skomplikowany chip. A po co? Słuchaj, nie przerywaj. Ten chip pozwala na szybkie skanowanie pieniędzy fizycznych. Najlepsze jest to, że skanuje przez portfel oraz odróżnia i oddziela wszystkie nominały tam zawarte.
Ale czad! Odpalaj to, odpalaj! No dobra. W tym portfelu jest równe 144 384 euro i 23 centy. Nie p***ol. Wiedziałeś od początku. Oszukujesz. Tak? To zaraz przeskanuję twój portfel i zobaczymy, czy dalej będziesz jechał ze mną, czy jednak zrobisz szybki wypad. Peniarz? No dobra. Masz to. Cholera, ale ten gadar mnie napala. 48 euro i 50 centów. Serio? Tylko tyle masz? A gdzie reszta? Reszta? Szczerze to... resztę zjadłem. Jak to zjadłeś? Przecież to jest karalne. Debilu! Kupiłem kanapkę, bo byłem głodny. No i przez to siedziałem godzinę w kiblu. Miałem zatwardzenie. Tak czy owak? No to będzie szybki mandacik. Kto to powiedział? Policja! Proszę uchylić okno. Dzień dobry, panie władzo. Coś się stało? Stało się, nie stało, ale mandacik będzie. Ale... jak to mandacik? Za co? Cóż, nie chcę powtarzać klasyka z pewnej wulgarnej kreskówki dla dorosłych, ale niech będzie, że za postój. Jak to za postój? Panie władzo, zjechałem grzecznie na pobocze, włączyłem światła migania przez ten trójkącik i zostawiłem włączony silnik, zgodnie z przepisami. No, fakt. Do tej pory, co było powiedziane, to prawda. Ale jest jeszcze jeden mankament, za co ten mandat jednak będzie. Nie rozumiem, o co chodzi. Proszę spojrzeć, co jest przed pana maską. No, stary słup. Znaczy, może nie aż taki stary, ale szary. A jak jest to szary słup, to znaczy, że tutaj stoi znak. Czekaj chwilę. O ja p***le. Trzymajcie mnie, bo albo mam jakiegoś wielkiego pecha, albo... Włochy! Zobacz tam! Bruh. O. Ty kretynie, dlaczego mi nie powiedziałeś, że tu jest zakaz zatrzymywania się na całej tej drodze? Nie zauważyłem, okej? Poza tym, czekałem, aż pokażesz mi tą sztuczkę. Jaką sztuczkę, co? Pokazywałem koledze po fachu... Niemcy, proszę, nawet teraz nie ściemnia. Wcale, że nie. Po prostu... jakby to panu powiedzieć... I ty jesteś tym perfekcjonistą. Jak ty się nawet policji boisz się mówić prawdę. Panie władzo, on ma lasery w oczach. Jak to? Jakie lasery? No, ma taki chip w mózgu, który pozwala mu na skanowanie zawartości portfeli. I normalnie czyta mu w głowie, ile kto ma hajsu w gotówce. Jeszcze do tego odróżnia i sumuje odpowiednie waluty. A ile walut czyta ten... jego chip? Jak Boga kocham. Wszystkie z całego świata. Dobra, k***iu, zamknij ten swój gadatliwy ryj. Tak, to prawda. Mam taki chip we łbie, ale to nie oznacza, że to jest jakieś wielkie halo. A właśnie, drogi panie, że to jest wielkie halo. Postój pod zakazem, pyskowanie do obywateli, a na dodatek te lasery skanujące portfele. To tyle mogę spisać na ten mandat. No dobrze. A ile to będzie kosztowało? Za pierwsze 2000 euro. Za drugie 50. Za trzecie... 50 000 euro. Płaci pan na miejscu, czy w terminie 7 dni? Na miejscu. I gotówką. No i... przepraszam, że tak powiem brzydko... zajebiście. To będzie razem 52 050 euro. Poza tym muszę jeszcze wiedzieć, kto wczepił ten chip, żeby potem na wniosek prokuratora i później wniosek sądu
zobowiązali wobec pana unicestwienie tego cholerstwa. Japonia mi wczepiła to cholerstwo, przez co mam teraz finansowe problemy. Powiem tak, lepiej teraz niż później lub wcale. Bo jakby pan ukradł konkretne kwoty, to byłaby długoletnia odsiadka w zakładzie karnym. A tak? Obyło się bez aresztowania. A mam pytanie. A skąd państwo będzie wiedzieć, że tego i owego dnia usunąłem tego chipa? O to też się proszę nie martwić. Kurator sądowy od tego jest, żeby do tego czasu dopilnował. Najlepiej jak najszybciej. Dobra, my tu gadu, a kolejni przestępcy wariują na osiedlu. Do widzenia. Uff. Przynajmniej ja nie musiałem płacić. Niemcy, co z tobą? Nie masz tyle kasy na paliwo. Nie ostrzegłeś mnie o znaku zakazu. Kopałeś mnie w sprawie tego chipa. Wobec tego wychodzisz. Inaczej mówiąc, wypierdalaj. No ale powiedziałem, wypierdalaj. No i znów na piechotę. Przynajmniej mam już bliziutko. Czekaj. Gdzie mam ten papier od UE? O k***a. Został tam u tego... Tfu! Bankiera złodzieja. Dobra. Powiem szefowi, że zgubiłem. Aha. I jeszcze muszę potem złożyć skargę na Niemcy. Niech pilnuje tego gagatka magistra.